Сам я родился в Узбекистане, но Ja sam urodziłem się w Uzbekistanie, ale potem, od kiedy odwiedziłem Krym, wszystkie moje obrazy były poświęcone Krymowi. тогда у меня появились вот эти картины. Powstały takie obrazy jak Bachczysaraj czy Przy Я źródle. начал искать, Zacząłem szukać, глубоко смотреть вообще в głębiej наш народ. patrzeć w swój Это всё naród. было в моих воображениях, потому что Wcześniej это to не były было tylko wyobrażenia, информации. bo nie było Тема informacji. источника для меня Temat просто źródła как to красота. dla mnie Я temat piękna. вижу в этом красоту, художественный образ. Эрол — этот родник. Erol Мы to źródło nasi dziadkowie zbudowali przed wojną. Twoja babcia miała siostrę i kiedy przyjechała tutaj 15 lat temu, opowiadała i płakała. To wszystko zrobili przed wojną. Woda płynęła ze wszystkich szczelin, przelewała się. Tutaj zbierali się Tatarzy. To miejsce leży 9 kilometrów od Szczebietowki. Tu zbierały się dziewczyny, mężczyźni przyprowadzali tu swoje konie, tutaj tańczyli i pili. Dziewczyny wrzucały do wody naczosnkowany chleb i konie wyławiały te kawałki chleba. Wcześniej było tu dużo wody. Potem, kiedy wysiedlono z Krymu Tatarów, naszych dziadków i babcie, coś tu uszkodzono. Ktoś coś źle zrobił i woda przestała płynąć. Przez jakiś czas jeszcze trochę płynęła, ale dziś w ogóle jej nie ma. Widzisz? Kiedy przyjeżdżaliśmy tutaj z moją babcią, a z twoją prababcią, ona płakała i wspominała. Образ воды в Крыму. Obraz wody na очень, Krymie такой to obraz bardzo tradycyjny, традиционный образ, потому что ale także zawsze aktualny. такой актуальный, потому что в Крыму Na Krymie wodę się zawsze szanowało, oszczędzało, traktowało z wielką uwagą. очень экономно относились. Było wiele tradycji związanych z wodą. Бережно относились. Очень было много таких традиций, которые связаны с водой. W Koranie jest napisane, by odnosić się do wody z szacunkiem. Muzułmanin jest zobowiązany do tego, by codziennie 5 razy obmyć się czystą wodą przed modlitwą. Nie można takiego obmycia dokonać brudną wodą. Dlatego wodę należy szanować. Krymskie źródła są bardzo delikatne. Nie można przy nich tak po prostu majstrować. Starzy ludzie co roku je czyścili. Przed wojną bardzo się o nie troszczyli. Upiększali, zdobili. Robili specjalne baseny, by woda miała się gdzie zbierać. Wszystko dlatego, że wody na Krymie było mało. Wodą zajmowali się fachowcy. Kiedy zabrakło Tatarów, kiedy wyjechali i przyjechali tu Białorusini i Ukraińcy,
Oni nie znali tej ziemi. Zdarzało się, że źródło się zatykało, było nieprawidłowo traktowane, albo po prostu zaniedbane i wysychało. Przenosiło się w inne miejsca, albo w ogóle znikało. Z jednym Rosjaninem się pokłóciłam. Przy mnie opowiadał, że kiedy Tatarzy wyjeżdżali, to celowo niszczyli źródła. A ja mu mówię, niech pan trzeźwo pomyśli. Żołnierze przychodzą do domu o 4:00 nad ranem. W domu są matki z dziećmi, mężczyźni na froncie, na wojnie. Żołnierze dają kobietom 15 minut na to, by się spakować i wyjść. Niektórych gromadzono na cmentarzu. Oni myśleli, że ich od razu rozstrzelają. Czy można sobie wyobrazić, że kobieta z dzieckiem, która ma na spakowanie się 15 minut, pobiegnie do źródła, żeby je zepsuć? Выселение 1944 года. Wysiedlenie w 1944 roku, deportacja narodu krymsko-tatarskiego, to było najbardziej niszczące. Чтобы растоптать вообще не просто крымский, Oni po prostu chcieli rozdeptać naród krymsko-tatarski, nie tylko jego tradycje. Deportacja pozbawiła nas dosłownie wszystkiego. I rodzina, i pojedynczy Tatar krymski stracił praktycznie wszystko. Zachowało się tylko to, co zapamiętał, to, co zostało mu w głowie. I to, co zapamiętał, to ocalało. To, czym zajmował się na Krymie, w Uzbekistanie, okazało się niepotrzebne. Trzeba było przetrwać i zdobyć chleb. To bardzo trudna sprawa. Rodzice opowiadali, że naprawdę zapomnieli o wszystkim, bo trzeba było myśleć tylko o tym, żeby nie umrzeć. Rodzice mówili do dzieci, idźcie z domu, róbcie co tylko się da, tylko przynieście coś do jedzenia. Я родился вообще в Крыму здесь, когда нас... Urodziłem się na Krymie. Kiedy nas deportowano w 1944 roku, miałem 7 miesięcy. регион, где наименьшее Trafiliśmy do takiego miejsca, gdzie była najmniejsza śmiertelność. но в других регионах Dlatego nie straciłem zbyt wielu krewnych. 60-70% от голода. Jednak w innych miejscach 60-70% ludzi umierało z głodu. Praktycznie w każdej rodzinie temat Krymu był jednym z najważniejszych tematów rozmów. Родители To rodzice wpajali swoim dzieciom, że ojczyzna nie jest tutaj, tylko tam, na Krymie. I że do ojczyzny trzeba wracać. Крым — это земля, где Krym to ziemia, na której ukształtował się nasz naród. это коренные... Jesteśmy rdzennym narodem Półwyspu. Ну, сейчас Ale teraz nasi przeciwnicy mówią, jesteście takimi samymi najeźdźcami jak inni, Rosjanie czy połowcy. это не так. To jednak nie jest tak. Nasz naród ukształtował się ze wszystkich narodów, jakie zamieszkiwały tę ziemię. Мы полностью своей независимости потеряли. Niepodległość straciliśmy ostatecznie w 1783 roku. Здесь, по крайней мере, ни для кого не... Ale wtedy nikomu nie przychodziło do głowy, by zaprzeczać, że Tatarzy krymscy są rdzennym narodem tego półwyspu.
W 1917 roku próbowaliśmy przywrócić państwowość. Na mocy decyzji Zgromadzenia Narodowego Krymskich Tatarów została proklamowana niezależna Krymska Republika Narodowa. Niedługo później przyszli bolszewicy i rozstrzelali naszych przywódców, a ci, którzy przeżyli, zginęli w łagrach. Po przyjściu bolszewików w 1921 roku Lenin postanowił o utworzeniu autonomicznej Republiki Krymu i w deklaracji o jej utworzeniu wyraźnie stwierdzono, że ta republika została utworzona dlatego, że tu znajduje się rdzenny naród krymskich Tatarów. Kiedy nas deportowano w 1944, republikę zlikwidowano. Nie było podstawy istnienia osobnej republiki, bo nie było rdzennego narodu. Wtedy ogłoszono, że zadaniem partii jest uczynić Krym czysto rosyjsko-słowiańską ziemią. Tak oni to mówili. Mustafa Dżemilew to przewodniczący Medżlisu Narodu Krymsko-Tatarskiego, Milli Medżlisu, czyli centralnego, który się znajduje w Simferopolu, jest odpowiedzialny za całość spraw przedstawicielskich Tatarów krymskich. Jednocześnie teraz jest posłem do Rady Najwyższej Ukrainy z ramienia ruchu. Jest jednym z najbardziej znanych dysydentów w Związku Radzieckim, bliski współpracownik Sacharowa i Petra Grigorenko, jest bardzo zasłużonym w ruchu narodowym Tatarów krymskich, który był jednym z najbardziej masowych ruchów dysydenckich. Odsiedział, jak wiadomo, około 15 lat w więzieniach. Walczył z ustrojem komunistycznym, właściwie walczył o powrót na Krym. Jest bardzo szanowanym człowiekiem wśród Tatarów krymskich. Niektórzy mówią, że dzięki takim ludziom jak Mustafa Dżemilew i on przede wszystkim jako przywódca Tatarów krymskich, my wróciliśmy na Krym i jesteśmy tacy, jacy jesteśmy, to znaczy jesteśmy jeszcze Tatarami krymskimi. Mam taką nadzieję, że właśnie z takim narodem rozwiążemy wszystkie nasze problemy. Ruch narodowy, ruch na rzecz powrotu na Krym, rozpoczął się po śmierci Stalina. W czasach stalinowskich nie można było niczego zrobić. Od razu rozstrzeliwano. Już w 1956 roku zaczęliśmy żądać możliwości powrotu na Krym. Szczególnie po 20. zjeździe Partii Komunistycznej, na którym mówiło się o zbrodniach systemu stalinowskiego, między innymi o zbrodniczych deportacjach. Ogólnie o problemach Tatarów krymskich otwarcie zaczęto mówić w czasach władzy sowieckiej, po naszych słynnych demonstracjach w Moskwie latem 1987 roku. Wtedy po raz pierwszy w historii sowieckiej władzy na Placu Czerwonym odbyła się demonstracja Tatarów krymskich. To były nie 2-3 osoby, ale kilka tysięcy ludzi. W praworządnym państwie, jeśli ktoś niesprawiedliwie jest oskarżony lub odebrano mu majątek, to ten majątek powinien być zwrócony. Tu nic takiego nie miało miejsca. Tatarzy krymscy nie wierzyli w sprawiedliwą decyzję rządu i zaczęli wracać na Krym. Przyjechaliśmy na Krym w 1989 roku z nadzieją, że wracamy do ojczyzny. Jak każdej rodzinie krymsko-tatarskiej było nam na początku bardzo ciężko. Najpierw wszystkich wysłali w step. Na południowe wybrzeże nie wpuszczano. Chcieliśmy kupić dom w Fiedosji. Duży piętrowy dom położony 150 km od morza. Nie udało się. Kiedy właściciel tego domu poszedł podpisywać akt notarialny, powiedziano mu: jeśli sprzedasz dom rodzinie krymsko-tatarskiej, pamiętaj, masz dzieci. Pojawiły się groźby. Człowiek się wystraszył o przyszłość. Powiedział nam: przepraszam, nie mam nic przeciwko wam, ale co będzie ze mną? Spotkaliśmy się z ogromnymi trudnościami, bo atmosfera wokół Tatarów krymskich była wroga. Dlatego, że kiedy nas wysiedlano, rząd sowiecki, by uzasadnić swoją decyzję, prowadził zmasowaną propagandę, że Tatarów deportowano słusznie za współpracę z Niemcami.
Na tej propagandzie tu na Krymie wyrosły całe pokolenia ludzi. людей. 6 раз высылка нас сделали. 6 раз. 6 razy nas wysiedlano stąd. Последний раз уже, когда вот Мешков Ostatni пришел raz, на kiedy Кавказ, Mieszkow przysłał swoje specjalne oddziały milicji i omonowców z psami. Nas jak piłkę wyrzucono z tego domu. I Rosjanie znowu się tam wprowadzili, że rzekomo to ich dom. Nie można było w ogóle tam podejść. Невозможно было туда подойти вообще. Stali z pistoletami maszynowymi i grozili, że jak ktoś podejdzie, to będą И strzelać. все. Возвращались люди, их выселили. Ludzie wracali, wyrzucano ich i znów wracali. Такие, ну, может быть, вы слышали, Były nawet wypadki samospaleń Tatarów. в 1978 году облетели Może słyszeliście, bo to w 1978 roku obiegło całą światową prasę. они в знак протеста обливали. Kiedy ich wysiedlano na znak protestu, oblewali się benzyną i podpalali. Отец за свое стоял. Ojciec się nie poddawał. Walczył o swoje i o inne rodziny krymsko-tatarskie. Начал устраивать Wraz z innymi mężczyznami sami zaczęli zajmować ziemię. Już nie swój dom, w którym jeszcze żyła babcia i z którego byli deportowani. Chociaż ten dom się zachował i nikt tam nie mieszkał. Ale nawet tego nie chcieliśmy, ponieważ chcieliśmy po prostu ziemi, na której moglibyśmy zbudować coś od nowa. Когда нас выслали, Kiedy nas wysiedlano, dali nam 15 minut. этот дом Ten dom budowaliśmy własnymi rękoma. Teraz znów chcą nas wysiedlić z własnego domu po raz drugi. Niech mnie porąbią na kawałki, ale ja się stąd nie ruszę. To mój rodzinny dom, moja ziemia. Нам первую часть уже вернули. Как этот Teraz przyjechaliśmy do rodzinnego domu. часть, они Jedną część już nam какие-то zwrócili. минуты приватизацию сделали, вот Drugą część w pośpiechu sprywatyzowali, żeby tylko nam nie dać. в родной дом, они Wszystkie domy tatarskie sprywatyzowali w ciągu jednej nocy, żeby tylko nam nie oddać. не отдать. I teraz nas maltretują tak jak Niemcy w czasie Во wojny. время войны над нами немцы издевались, да? Вот до сих пор над нами издеваются. Это Ruscy znęcają się nad nami gorzej od Niemców. я знаю, что Wiem, że my mamy rację na 100%. это наш To przecież свой nasz родной dom Мы rodzinny. имеем право свой родной. Это в 44 году. Nas już raz usunęli stąd w 1944 roku. Po raz drugi nie mają prawa tego robić. Они не имеют права. Чужой дом, да? Чужой дом. войдут. Nie wejdą. Не войдут и не дадим им. Nie damy im wejść. Тогда и среди наших соотечественников Nawet wśród naszych rodaków pojawiały się krytyczne uwagi, że tym sposobem możemy doprowadzić do wojny, że nie trzeba zajmować ziemi, że trzeba robić wszystko zgodnie z prawem, legalnie. Jednak w praktyce niczego nie można było osiągnąć legalną drogą. I kiedy teraz nam mówią, to jest legalne, a tamto nielegalne, my mówimy, że jeśli postępowalibyśmy zgodnie z prawem, które nam jest narzucane, Tatarów krymskich w ogóle by nie było na Krymie. не было. Оля, фотоаппарат, где он? Ja nie jestem sędzią. Nie rozpatruję waszych spraw. Nie przedstawiliście żadnych dokumentów, które by zmieniły decyzję sądu. Tylko nogami do przodu, inaczej nie będzie. Na podstawie decyzji sądu. Ta decyzja jest nielegalna. Idźcie sobie do ogrodu, uspokójcie się. Sam sobie idź, odpoczywaj. My już się uspokoiliśmy. Twój ojciec już przepił ten dom. Swoich lepiej pilnujcie. To jest dom partyzanta. Ojciec cały czas był w lasach, walczył dzień i noc. Молодец, понимаете? Надо слушаться немножко. У меня 10 детей. У меня 10 детей. Ja mam 10 dzieci. Ojciec walczył na froncie. 6 synów moich broniło Ukrainy, służyli. Swojego rodzinnego domu nikomu nie oddam. My jak barany, a te wielkie narody jak wilki. Nas już zeżarli i już nie mamy się co bać wilków. I nie będziemy się bać. Niech robią co chcą, ale nas nie wysiedlą. Все, что нам удавалось здесь
Wszystko, co się nam udało osiągnąć, zawdzięczamy akcjom Tatarów krymskich, demonstracjom, głodówkom, akcjom protestu obywatelskiego. Собственно говоря, такая же ситуация продолжается. Właściwie nic się do tej pory nie zmieniło i sytuacja taka trwa do dziś. 55-й W года 1999 roku była rocznica deportacji Tatarów krymskich, 18 maja. день, который повсеместно отмечается. To dzień, który jest obchodzony przez wszystkich jako Dzień Żałoby Narodowej Tatarów krymskich. И каждый год проводятся вот такие вот массовые... Co roku organizowane są masowe demonstracje. В 1999 году, чтобы обратить внимание... Ale w 1999 roku, żeby zwrócić uwagę rządu i społeczeństwa na problemy Tatarów krymskich, zorganizowaliśmy masowe pochody. Ze wszystkich końców Krymu urządziliśmy marsz do Symferopola, tak by wszyscy tam dotarli na 18 maja. мая, когда колонна идет, скажем, с Kiedy idzie kolumna na przykład z Kerczu czy z Jałty, Ялты, огромные przez ogromne odległości, przecież idzie ze swoimi transparentami i całe społeczeństwo zaczyna rozumieć, że problem naprawdę istnieje. есть проблемы. Я, конечно, после митинга Ja po demonstracji, kiedy usłyszałem swój hymn, слышал, как kiedy usłyszałem, jak ludzie krzyczą, pojawiły mi się łzy w слезы oczach. пошли, когда особенно свой гимн услышал. Szczególnie kiedy usłyszałem nasz hymn. У нас не может быть To bardzo smutny hymn. у nas w historii Nie możemy mieć wesołego, bo w historii narodu krymsko-tatarskiego nie ma radosnych wydarzeń. ze strony rosyjskiej Tylko ucisk ze strony Imperium Rosyjskiego, Związku Sowieckiego i potem ze strony Rosji. Когда нас выслали в 1944 году, Kiedy nas wywieziono w 1944 roku w odległe części byłego ZSRR, nasi przodkowie zostali wystawieni na próbę przetrwania. бабушка, дедушка, все остальные. Musieli myśleć tylko o przeżyciu. А у них не было, говорится, Nie mieli czasu na kulturę, religię. до культуры для религии. Naród został z korzeniami wyrwany ze swojej ziemi. Ciągłość tradycji została naruszona. Mieszkaliśmy w obcym państwie, na cudzej ziemi. Choć Uzbecy też byli muzułmanami, mimo wszystko to była inna kultura i nasza kultura zatarła się. Вот в таких условиях народ Właśnie w умирает, takich warunkach naród umiera i myśli o tym, żeby tylko очень много przetrwać. традиций, Dlatego wiele tradycji przepadło. связь, Więzi zostały остались zerwane. какие-то такие традиции. Ocalały takie tradycje jak pieśni, tańce, których nigdy nie można zapomnieć. Ну, скажем, много Dużo tradycji zginęło, takich jak rzemiosło artystyczne. традиций, как художественные. To wszystko bardzo szybko poszło w zapomnienie. Это все очень быстро все забылось. Мы думали, что исчезло Myśleliśmy już, że wszystko zginęło. всё. Когда начали возвращаться в I Крым, kiedy zaczęliśmy wracać na Krym, zobaczyliśmy, że zachowały się jakieś naczynia, tkaniny. ткани, мы это все начали, To wszystko zaczęliśmy то есть zbierać. Каждый коллекционер Między innymi ja też zacząłem начал kolekcjonować собирать stare вещи rzeczy. по крупицам. Я в том числе тоже начал собирать. Мы решили сделать музей. Postanowiliśmy stworzyć tu muzeum. Музей. A kiedy ludzie начали dowiedzieli się, собирать, że coś takiego люди istnieje, начали zaczęli przynosić rzeczy, pokazywać, co mają. есть. И люди поняли, что наш музей... Ludzie zrozumieli, że nasze muzeum jest jak nić, która zwiąże rozerwane końce tradycji. свяжет. И появился какой-то дух нашего Pojawił się народа. jakiś duch naszego narodu. Как художник это все Ja, jako malarz, staram się to pokazać w obrazach. Utrwalając, odnajduję to, co zostało zgubione. Стараюсь восстанавливать именно Staram się zrekonstruować to, co zostało zniszczone. и по Крыму я был во многих городах. Byłem w wielu miejscach na Мне Krymie. понравился город Бахчисарай. И в этом Szczególnie городе podobał mi się я Bachczysaraj. очень многое взял,
I w tym mieście zobaczyłem dużo tradycji, jak na przykład hafty, wyroby ceramiczne, wyroby z metalu, witraże w meczetach i pałacu Hanów. И в ханском дворце. Это была моя очень далекая мечта, еще когда мы жили в Узбекистане. To było moje marzenie, jeszcze kiedy mieszkaliśmy w Uzbekistanie. Zawsze podziwiałam piękno naszych ornamentów, haftów, które przetrwały w bardzo małej ilości u naszych starszych. Kiedy patrzyłam na nie, zawsze marzyłam, by nauczyć się dokładnie, tak jak oni, haftować. W końcu moje marzenie spełniło się. Po przyjeździe na Krym znalazłam czas i zaczęłam uczyć się sama. To znaczy prułam stare rzeczy, trochę ich psując. Było szkoda, ale nauczyłam się takiego sposobu haftowania. Mamy bardzo dużo technik haftu. Jednak najbardziej rozpowszechnionym jest technika myklama, którą widzicie na tej sukni. Z pomocą Fundacji IDEE z Polski założyliśmy organizację, która nazywa się Marama. Od IDEE otrzymaliśmy pierwszą dotację na rozpoczęcie działalności, dzięki której nauczyliśmy pierwsze 10 kobiet tego sposobu haftowania. Kobiety nie tylko mogą zarobić, ale też zaczęły przekazywać umiejętności swoim dzieciom, znajomym. A to znaczy, że nasza tradycja, nasze rzemiosło nie umrze. Jestem podwójnie szczęśliwa, dlatego że zaczęliśmy robić coś naszego, co już praktycznie było stracone i nikt już tego nie potrafił robić. Jestem też dumna z tego, że i moje imię też jakoś przejdzie do historii, dlatego że z moją pomocą zaczął się rozwój tego rodzaju sztuki. Вот этого вот нашего красивого вида творчества. Появляется очень много новой музыки. Pojawia się bardzo dużo nowej muzyki. Современной музыки, в том числе джаз. Mamy różne rodzaje współczesnej muzyki, na przykład jazz i inne, które za podstawę przyjmują właśnie muzykę krymsko-tatarską. Это все не разрушает, это все как бы... To nie przeszkadza, a raczej doskonali naszą muzykę, rozszerza ją i wzbogaca. Другая музыка. Pojawiają się też nowe interpretacje muzyki tradycyjnej, które dopełniają stare aranżacje, ale nie odchodzą od tradycji, są z nią zgodne. Krymscy Tatarzy bardzo lubią swoją muzykę. To очень любимо нашим народом. То есть наш народ очень любит крымско-татарскую музыку.
Наш меджлис, наш, как говорится, представитель Крымстана. Nasz medżlis, nasz przewodniczący medżlisu Mustafa Dżemiljew wystarał się o budynek teatru krymsko-tatarskiego w pięknym miejscu, w samym centrum Simferopola. Mamy teraz swoje zespoły muzyczne, które jeżdżą do Turcji, Ameryki i innych krajów świata. Powoli odradza się kultura. Да. На проходной же? Это Варя Павловна, такой человек был куда-то. Елена Филипповна там, ее правая рука. 101 год. Ma 101 lat. Родился в Urodził się w Jałcie. У него отец тоже Jego был ojciec służył jeszcze dla cara. два Георгия Miał 2 krzyże świętego Jerzego. Bardzo ciekawy starzec. Teraz mieszka koło Bachczysaraju, ale bardzo chce wrócić i umrzeć w Jałcie. Jego dom stoi tam do dzisiaj. To będzie reportaż? To będzie 20-minutowy program, coś w rodzaju szkicu. Ну, я могу привести пример. Mogę tu podać przykład z własnej gazety. Pracuję jako korespondent w gazecie Krym, która ukazuje się w języku krymsko-tatarskim. Это самое, можно сказать, Jest to gazeta o największym nakładzie wśród gazet krymsko-tatarskich. выходящее на крымско-татарском языке. Изучение языка W każdym numerze, pod под każdą naszą publikacją umieszczamy słowniczek. А мы печатаем словарик. То есть Tym sposobem czytelnik może uczyć się języka. изучить язык. Biz qizalsak, biz nasnarni qo'yajak. Biz Bachchisaraya var edik, dervaqat. Aqalda, unda boshda evvel zamanda vardı bir dene xon, adı To'xtamışdı. Pek yavuz adamdı. Epsondan qo'rqaylardı, ama onun qizi vardı. Uledil bir qizi vardı, adı Janike Hanım. Onda onun mezarlığı var, Eva. Biz qizimiz olsa kelamiz. Biz da bilmayik kim olacak, bekim o'g'lan, bekim qiz. Qizimiz olsa kelamiz. Biz onun adını Janike qo'yarıq. İstəyirsən sen elə? Birisində ölədi yox, tylko bizdə olacaq. Janike Hanım. Najważniejsze wyzwanie wobec Tatarów krymskich i kultury Tatarów krymskich to zachowanie języka jest jednym z najważniejszych obecnych problemów. Zachowanie i odrodzenie, ponieważ podczas tych 50 lat deportacji i rusyfikacji język został utracony, zachował się tylko na poziomie bytowym, rozmowy takiej codziennej. Jeśli przejdziecie się po naszych osiedlach, to zobaczycie, że większość z dzieci nie potrafi powiedzieć po krymsko-tatarsku nawet elementarnych słów. Większość rozmawia po rosyjsku. To robi z nich trochę niepełnosprawnych.
Ludzie, którzy utracili swoją tożsamość narodową, oddalają się od własnego narodu, jednocześnie nie przystają do innego. Są gdzieś pomiędzy, w stanie zawieszenia. Myślę, że ten problem powinien być rozwiązany tak, jak w krajach cywilizowanych. Powinno się szanować język rdzennego narodu i trzeba sprzyjać jego rozwojowi. Jednocześnie sprzyjać temu, by Tatarzy krymscy więcej uczyli się języka państwowego Ukrainy, czyli języka ukraińskiego. Teraz już zauważalne są takie procesy odrodzenia szkół. Jest już 9 szkół krymsko-tatarskich. Bardzo ważnym elementem tych szkół to, że oni zbierają społeczność. Znaczy wszyscy dzieci się nawzajem znają, rodzice też i to jest jeden ze sposobów także integracji Tatarów krymskich jakby już wewnątrz siebie. Tatarzy krymscy zdecydowanie uznali, że ich przyszłość leży w składzie państwa ukraińskiego. I dlatego starają się uczyć języka i tradycji narodu ukraińskiego. A więc chcą w pełni integrować się do społeczeństwa ukraińskiego. Nie widzę tu żadnej niekonsekwencji. Tatarzy krymscy powinni jednocześnie rozwijać swoją kulturę, swój język, swoje tradycje i w tym samym czasie uczyć się tradycji i kultury naszego państwa, Ukrainy. Вот как раз у меня такой был случай, когда пришел ко мне друг мой, его звать... Kiedyś przyszedł do mnie przyjaciel. Nazywa się У Andrzej. нас был концерт. Ну, крымско-татарский A концерт. my mieliśmy koncert muzyki krymsko-tatarskiej zespołu Hajtarma. Посмотри, говорю, ради чего мы приехали. Говорю. Не Powiedziałem mu, а вот Andrzej, ради своей культуры, говорю. popatrz, po co my tutaj przyjechaliśmy. Всё, говорит, Nie chcemy чтобы wojować, было lecz odrodzić потеряно, swoją говорю, kulturę, это, życie. говорится, годами. Чтобы мы это всё заново... My chcemy odzyskać wszystko, co utraciliśmy przez te lata. Вот поэтому, говорю, мы сюда приехали. А когда мы... Вообще, когда мы сюда Kiedy приехали, zaczęliśmy wracać z Uzbekistanu i innych części byłego ZSRR, Rosjanie byli przestraszeni. все русские шугали. Myśleli, że Tatarzy mogą urządzić rzeź, że będą zabijać. Приехали нас резать, убивать. Na początku było pewne napięcie między grupami etnicznymi, ale to wynikało nie tylko z tego, że jesteśmy Tatarami, a oni są Rosjanami. Chociaż jest faktem, że populacja Krymu, to znaczy ludność Krymu jest dość skomunizowana. To znaczy tutaj akurat się zjeżdżali wszyscy zasłużeni działacze partyjni na odpoczynek i tak dalej, i tak dalej. To znaczy poziom komunizacji jest najwyższy. Ale kiedy my mówimy o problemach Tatarów krymskich, my nie mówimy o Rosjanach jako grupie narodowościowej, tylko jako o władzy. To znaczy my nie jesteśmy przeciwko Rosjanom czy przeciwko jakiejś grupie etnicznej, my jesteśmy przeciwko władzy, która łamie prawa Tatarów krymskich. Miało być tak, wisiało w ten sposób. I to się nazywa Zędzierły Medresie właśnie z powodu tego łańcuchu. Zędzir po krymsko-tatarsku łańcuch. I każdy, który musiał wejść do tego budynku, musiał się pokłonić nauce w ten sposób wchodząc. Musiał się pokłonić wiedzy. To była jedna z najbardziej znanych szkół koranicznych w Europie. Tatarzy od roku 89-90, czyli od momentu powrotu, zaczęli walczyć o przywrócenie tego stanu rzeczy, to znaczy, żeby tutaj na tych terenach znajdował się budynek wiedzy, czyli zrobić jakąś szkołę, liceum. Przez dłuższy czas walczyliśmy, ale w zeszłym roku ten budynek został przekazany klasztorowi uspieńskiemu, który wszystkie te terytoria z budynkami i cały teren został przekazany klasztorowi. Tatarzy oczywiście z tym stanem rzeczy nie mogli się pogodzić i zaczęli walkę o przywrócenie i ostatecznie
postanowieniem Rady Ministrów Krymu przywrócone zostało status quo, czyli te ziemie należą cały czas do państwa. Prawdopodobnie jest porozumienie z Ministerstwem Edukacji, że tu będzie Liceum Krymskiego Państwowego Industrialno-Pedagogicznego Instytutu, czyli KGIPI. Tutaj obok się znajduje mogiła, znaczy grób Ismaila Gaspryńskiego, jednego z najwybitniejszych synów Tatarów, krymsko-tatarskiego narodu. Zresztą otwarta niedawno. Na tą okazję specjalnie przyjeżdżał prezydent Ukrainy, Kuczma. To między innymi jeden z dodatkowych argumentów, że przez władzę ukraińską w pewien sposób te tereny zostały uznane za teren Tatarów krymskich. حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا محمد رسول الله واشهد أن محمد رسول الله حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر لا إله إلا الله. رب العالمين تعالى شانه الله أكبر. Каждый человек рождается кем-то. И у него возложено... Każdy człowiek rodzi się z jakimś przeznaczeniem. Jego los jest określony, ale też o własnym losie może zdecydować człowiek. Такую искорку. Ja nie odkryłem w sobie takiej iskry, by zostać mułą. Ощущение, ну, как молвой. Есть такой аят, это такая строчка. Jest taka opowieść. Когда мужик шел по степи. Pewien człowiek szedł przez step. Bardzo chciało mu się pić. Nieomal umierał z pragnienia. Dosłownie był na progu śmierci. Wtem zobaczył niewielką studnię. Spojrzał w dół. Studnia prawie sucha, tylko na dnie widać było odrobinę wody. Powoli opuszczał się na dno studni. Prawie by się przy tym zabił. Napił się tam wody i wyszedł na powierzchnię. Odzyskał siły. Patrzy, idzie pies, który też umiera z braku wody. Język z pragnienia zwisa mu z pyska. Kiedy to zobaczył, zszedł po raz drugi do studni. Nabrał wody w swój but, wrócił na powierzchnię i napoił psa. I właśnie za to Najwyższy przyjął go do raju. Za to, że był dobrym człowiekiem. Ja wiem, że nie zawsze modlę się tyle, ile trzeba. Niektóre rzeczy związane z religią zaniedbuję. Tak to już jest.
ale staram się jak mogę, by być dobrym człowiekiem. Хочу быть хорошим человеком. Надежды, чаяния моего народа. Nadzieje i oczekiwania narodu, Мы не добились, мы все to равно wszystko się относительно jeszcze бесправны nie у себя wypełniło. на родине. Мы не имеем Nadal приоритета pozostajemy w коренного stanie bez народа. praw, nie mamy przywilejów По rdzennego narodu, праву принадлежат nie mamy tych praw, które się nam należą. праву коренного народа. За нами не признают. Nie możemy wziąć tego, co do nas należy, ale walka trwa. То, что принадлежит нам, но борьба продолжается. Prędzej czy później jednak osiągniemy swoje. Być może doczeka tego mój syn, Erol, a może nawet my. Может быть, даже мы.